Proszę bardzo. Dzięki. Czymś mogę jeszcze panu służyć? A, dziękuję. Czy panie już się zdecydowały? Ile kupiłeś akcji Technologic Industries? 8000. To mało. Wiesz, nie chcę wzbudzać podejrzeń. A ty się nie boisz? Nie kupuję sam. Przez słupy. Przecież wiesz. No dobra, tylko żebyś mnie na minę nie wpakował. Nie, to jest pewna informacja. W przyszłym tygodniu wyjdzie przegląd kwartalny z informacjami o nowej technologii. Akcje wzrosną co najmniej kilkaset procent. Karol zaspał do pracy i obudziła go dopiero jego mama Bożena. Co z tobą? Wstawaj, wstawaj. Późno już. Która godzina? No, autobus już ci odjechał. Zbieraj się. No dlaczego mnie nie obudziłaś? A z zakupu dopiero wróciłam. Ty tam nie SMS-uj teraz, tylko się zbieraj. Do pracy piszesz. Się A, no chyba, że tak. O, a kto to jest? Koleżanka. Ładna. Ktoś ważny? Dlaczego? Takie duże zdjęcie. Dzisiaj to się już takich nie wywołuje dużych, a to tak... Mama, ja nie mam 15 lat, żebyś ty Oj. mnie przepytywała, no. Nie denerwuj się tak. A jak ma na imię? Marta. Koniec pytań, spieszę się. Zaproś ją kiedyś do nas, chętnie ją poznam. Jasne. Bardzo ładna. Mama czytała we mnie jak w otwartej księdze. Od razu się zorientowała, że Marta jest dla mnie ważna. Bardzo mnie to irytowało. Przepraszam na chwilę. To o której to się przychodzi, co? Budzik mi nie zadzwonił. A jak się nie nastawia, to nie zadzwoni. Tak, masz jeszcze jakieś mądrości na mnie? Ty, co jest z tobą? Jakiś jesteś podminowany od kilku dni. Stało się coś? No bo robisz cigły widły, no spóźniłem się i co? Każdemu się zdarza. Szczególnie tobie. A, chyba nie o to chodzi, co? Adek działał mi na nerwy. Zresztą wszystko mnie irytowało i w ogóle się nie mogłem skupić na pracy. Tak naprawdę myślałem tylko o Marcie. Siemano, Siemano. ile za to dostanę? No nic nie dostaniesz, bo to nie jest twoje, młody. No ale to jest siostry. Weź cię, człowieku, zlituj. No to przyjdź z siostrą. Jest niepełnoletnia. No to nici. Ona potrzebuje pieniędzy Na co? na koncert. Ale starzy jej nie dadzą, bo zrobiła za duży rachunek telefoniczny. No to zmień sieć. No, nie może. Ale oddam ci pieniądze za zastaw, jak dostanie kieszonkowe. Ale skoro narobiła długów, to może nie dostać. Ale ciotka jej obiecała. Więc jak? Ile na ten koncert? 400. Coś kręcisz. Czemu mam kręcić? Dojazd, nocleg, jedzenie, bilet. Dobra, niech ci będzie. Krystek zaczął kombinować jak koń pod górę. No. Wziąłem od niego ten zastaw, ale to był błąd. Pod co udzielacie pożyczek? Pod wszystko. A pod mieszkanie? Też. A ile mógłbym dostać? No to zależy od mieszkania. To byłbym zainteresowany. Jak wygląda procedura? No, ale jest pan przekonany, że chce pan brać pożyczkę pod mieszkanie? Ale to chyba nie jest twoja sprawa, nie? Bez obaw. Nie ma ryzyka, że stracę to mieszkanie. Spłacę was co do złotówki. A na jak długo i jaka kwota? Jak największa, jak najkrócej. Maks tydzień. No dobra, a kiedy mógłbym zobaczyć mieszkanie? Nawet teraz. No dobra, to ja skoczę zobaczyć ten kwadraciek, a ty nie interes. No, jakie by to nie było mieszkanie, to szykował się dobry deal. Nieruchomości zawsze są w cenie i trudno na nich stracić. Nie wiem, na co chłopak potrzebował gotówki. Ale to było czyste szaleństwo. Jak ja bym miał mieszkanie, to w życiu bym go nie zostawił. Po udanej transakcji Krystian spotkał się z koleżanką. Dziewczyna bardzo mu się podobała. Hej, Cześć, Krystek, co tam? a nic, mam dla ciebie pieniądze. Serio? Naprawdę, masz.
Proszę. Myślałam, że kitujesz. Jesteś niesamowity. Dzięki. No wiesz, obiecałem w końcu. No, powiem ci, że się spisałeś. Dzięki wielkie. Jesteś the best. A co robisz wieczorem? A no wiesz co? Jeszcze nie wiem. A co? Adrian oglądał mieszkanie, które Jarek chciał zastawić w Lombardzie. Powiem ci, stary, że no kiepsko to wygląda. Bez przesady. Zostawię za 270 000. Za tyle to można kupić nowe mieszkanie. Nie sądzę. Nie w tej okolicy. No, tak się składa, że znam się na cenach w tej okolicy i wiem, jak jest. Dobra. 200. No, 200 dałbym za mieszkanie w dobrym stanie, a tutaj sam widzisz, no. Tynk się sypie, łazienka do remontu, kuchnia do renowacji. Daj spokój, przecież oddam zastaw. No, bez urazy, ale wielu tak mówiło i nie oddało. O, pan Mareczek? Babciu, to nie Marek. Nie Mareczek? A taki podobny. Pan przyszedł w sprawie pożyczki. A, no właśnie, na ten wyjazd do papieża. Już się nie mogę doczekać. Zobaczę Ojca Świętego. A pan jest wierzący? Babciu, pan się troszkę spieszy. Może pójdziesz do siebie, a ja się wszystkim zajmę, dobrze? Kochany wnusio, co ja bym zrobiła bez ciebie? Stary, czy jest to mieszkanie? Możesz mi to wyjaśnić? Babci, ale nie ma żadnego problemu. Babci, nie ma żadnego problemu. Co ty odpieprzasz, gościu? Powiedz mi, co ty odpieprzasz? Ta babuleńka w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. A jej wnusio chciał to wykorzystać. Wkurzyłem się. Karol od rana był podenerwowany, a jeszcze trafił mu się niezdecydowany klient. No, w sumie nie brzydka. No to bierze pan czy nie? No tylko wie pan co, czy ja takiej potrzebuję? Może wziąłbym telefon? Proszę pana, ja naprawdę mam co robić. Ale czemu pan jest od razu taki niemiły? Przez ostatnie 10 minut ogląda pan tę bransoletkę, a teraz pan mówi, że pan potrzebuje czegoś innego. To może ja się jeszcze zastanowię? Co jest? Nie, nic, w porządku. Ale twojego ojca nie ma. W sumie nawet dobrze, bo ja przyszłam do ciebie. Tak? No tak, myślałam, że zrobiłbyś mi jeszcze kilka odbitek tych moich zdjęć. No, ale ja już nie mam tego powiększalnika, wiesz. Szkoda. Ale film masz. No mam. No to super, to sami sobie jakoś to odbijemy. Wiesz, Maxowi się strasznie spodobały te twoje zdjęcia. Mi zresztą też. Masz naprawdę talent. No, dzięki, to miłe. No, to jutro przyniosę ci ten film do pracy. Ucieszył mnie widok Marty, ale od razu sprowadziła mnie na ziemię. A jak usłyszałem o jej chłopaku, no to już w ogóle miałem dość. Jarek starał się nakłonić Adriana, żeby pozwolił mu zastawić mieszkanie należące do jego babci. No tak, ale przecież twoja babcia nic nie kuma. Pomyliła mnie z jakimś Mareczkiem. Daj spokój, jesteś podobny do Marka. Każdemu się mogło zdarzyć. Tak? I może jeszcze powiesz, że wszystko rozumie? Jak na jej wiek nie jest źle. Nie jest źle? A wie, że może stracić mieszkanie? Nie straci. A na zastaw sama się zgodziła, możesz spytać. Nie będę o nic pytał, bo widzę, że to jest jakaś ściema, ten cały papież i pielgrzymka. O co ci naprawdę chodzi? Powiedz. Pielgrzymka jest przy okazji. A ja mam dobry i szybki interes na oko. To powiedz, o co chodzi? Co to za biznes? Chyba nie sądzisz, że ci powiem. A, no to buje wroty. Tak, poczekaj. Mam pewną informację z giełdy. Wiem, które akcje szybko zyskają na wartości. Na giełdzie nie da się zarobić. Coś o tym wiem, bo mój ojciec grał i przegrał. Słuchaj, i tak zastawię to mieszkanie. U was albo w innym Lombardzie. Chcesz zarobić czy nie? Krótka piłka. Co to za akcje? Po co ci ta informacja? No wiesz, muszę sprawdzić, czy nie ściemniasz. No, muszę się jakoś zabezpieczyć, a poza tym nie chcę mieć twojej babci na sumieniu. Uważaj, bo ci uwierzę, ale... Dobra.
Tylko to poufne informacje, więc nie paplaj o tym. Okej. Informacje od gościa brzmiały wiarygodnie. Interes był na pewno dobry. Czy to jako pożyczka, czy jako przejęcie mieszkania. A jeszcze była szansa zarobienia na tych akcjach. Cześć. Adrian wrócił do Lombardu i zadzwonił po Kazimierza, aby wprowadzić go w szczegóły interesu z mieszkaniem. Ile chce? No, ugadałem się z nim na 100 000, a warte jest, wiesz ile? 300. A dlaczego tak tanio? No bo mówi, że ma jakiś interes na oku i śpieszy mu się. A księga wieczysta jest? Nie ma, ale będzie. I jest jedynym właścicielem? No nie, to jest mieszkanie jego babci. Adek, a w co ty chcesz mnie wrobić? No właśnie w nic, tatuś. Na początku też myślałem, że to jest jakiś blef, ale ta babcia o wszystkim wie i chce podpisać. Nie będę uczestniczył w żadnym przekręcie. Ale nie rozumiesz, co by się nie działo, my jesteśmy czyści. Ale ta babcia zostanie bez dachu nad głową i wyjdzie na to, że jesteśmy hienami. Ale tato... Odpuszczamy, synu. Dobrze, odpuszczamy. Masz. Musiałem jakoś przekonać ojca. To był za dobry biznes, żeby nie skorzystać. Pieniądze normalnie leżały na ziemi. Trzeba się tylko było po nie schylić. A po przerwie Kazimierz wchodzi w interes z Jarkiem. I tak zastawię to mieszkanie. U was albo gdzie indziej. Chce pan zarobić czy nie? Krystek ucieka przed policją. Stój! Stój! Jarek zostaje aresztowany. Co mu robicie? On nic nie zrobił. Proszę się uspokoić. Proszę pozwolić nam wykonywać nasze czynności. Proszę O, panie Mareczku, niech pan coś zrobi. Adrian jest zazdrosny o Alinę. Może zaproponowałbym ci jakąś kolacyjkę dzisiaj. Dziękuję, jestem już umówiona. Czekam na kogoś. Cześć, kochany. Przed przerwą kelner Jarek podsłuchuje rozmowę o giełdzie dwóch biznesmenów. Krystian zastawia laptopa, mówi, że należy do jego siostry. Jarek postanawia zastawić mieszkanie swojej babci, by zainwestować wszystkie pieniądze w akcje. Adrian namawia ojca do wejścia w interes z pożyczką pod zastaw mieszkania. Karol wrócił do domu. Pod jego nieobecność Bożena nie próżnowała. Zrobiła synowi niespodziankę. Cześć, mamo. Cześć, Karol. Przepraszam, czy ja mogę wiedzieć, co ty robisz? Akurat doprawiałam swoje prace i oprawiłam też to zdjęcie. Nie podoba ci się? Ale, mamo, ale po co? Bo to ładne zdjęcie jest. Przecież ja cię nie prosiłem o to. Nie denerwuj się tak, nic złego nie zrobiłam. Karol, ktoś do ciebie? Co? Proszę. Cześć. Cześć, Marta. A co ty tu robisz? Ja przyszłam po film. Przepraszam cię, że tak bez uprzedzenia, ale byłam akurat w okolicy. A, no, nie, to... dobra, to ja skoczę do góry, a wy tu poczekajcie. Proszę bardzo. Bożena. Marta. Znam. Karol mi dużo opowiadał o pani. Naprawdę? Pomocy temu biednemu psu i wiersze czytałam. Są naprawdę dobre. Dziękuję pani bardzo. Widziałam zdjęcia. Jest pani bardzo fotogeniczna, ale na żywo dużo ładniejsza. To ja was zostawię na chwilę. Dzięki. Po co ona tyle mówiła? Lepiej by było, gdyby się nie odzywała. Marta naprawdę mogła źle odebrać te słowa. Chcesz je powiesić? Nie. Znaczy, to mama znalazła i oprawiła. Wiesz, podobno każdy fotograf ma zdjęcia swoich modelek. Tak. Ale swoją drogą świetnie wyszłaś na tym zdjęciu. Ty świetnie sfotografowałeś. Skąd miałaś mój adres? Więc zapamiętałam. Wtedy przy tej zbiórce pieniędzy dla psa, jak wpisywałeś dane. No to skoro już jesteś, to może zostaniesz chwilę.
Nie mogę. Max czeka na mnie na dole. Mam coś dla was. Dziękuję, ale ja muszę już iść. Naprawdę? Nie zostaniesz nawet na chwileczkę? Nie, naprawdę muszę uciekać. Do widzenia. Do widzenia. Cześć. Cześć. Wkurzyłem się. Chciała moje zdjęcia dla swojego chłopaka. Naprawdę nie po to je robiłem. Zapraszam jutro. No może coś tam znajdziemy, dobrze? Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. To poczekaj. Co? No z tym mieszkaniem to jest naprawdę okazja. Przecież mieszkanie zawsze można sprzedać albo nająć, tak? Jadek, nie bądź w gorącej wodzie kąpany. Przecież to jest kit. Umówiłem się już z notariuszem. Jak to się umówiłeś? Co to za samowola? A na co ty chcesz czekać? Dlaczego tobie wiecznie coś nie odpowiada, co? A ty wiecznie jesteś napalony. Bardzo łatwo wpaść w kanał, wiesz? Mnie to wygląda na zwykłe oszustwo. Ale to nie jest oszustwo. Ta babcia o wszystkim wie. Chce pomóc wnuczkowi i tyle. No bo wnuczek ją nieźle zbajerował. Wiesz co? Dlaczego ty nie możesz mnie wspierać? Zawsze tylko marudzisz i marudzisz. Ale żeś teraz wymyślił, wiesz? Wiesz co? To nie jest tylko moje zdanie. Matka tak sądzi. Mnie chyba chcecie wpędzić do grobu. Zamykaj. Kolejnego dnia Adrian był w dobrym humorze, bo udało mu się przekonać Kazimierza do wzięcia w zastaw mieszkania. Ale nie w porę przyszłaś, interesy mam. Tęskniłam się. Ty zawsze masz interesy. To chyba dobrze, nie? Sama nie wiem. Chodź. No, ale już musisz zmykać, bo mam robotę. Ale zadzwonisz po południu? Jak będziesz grzeczna, to zadzwonię. Pa. Pa. To było jakieś przegięcie. Nawet w pracy się całowali. Normalnie jakby mi robili na złość. Ty co tak patrzyłeś spod byka? Ja? Nie, wydawało ci się. Ej, stało się coś? Trzeba cię troszeczkę rozgrzać, widzę. Daj spokój, Jadek, dobra? Co, dostałeś kosza? Posłuchaj, moje życie nie kręci się wokół kobiet, okej? O nie, mistrzu. Życie każdego faceta kręci się wokół kobiet. A jeżeli mówi, że tak nie jest, to coś jest z nim nie tak. Posłuchaj, po prostu mam gorszy dzień, dobra? Nie przejmuj się. Tego kwiatu jest pół światu. Wy złodzieje! Oddajcie mi komputer! Nawet mi pasowało wejście tego wkurzonego gościa. Zanosiło się na kłopoty, ale przynajmniej nie musiałem słuchać głupich komentarzy Adka. Kupiłem córce komputer. A teraz on jest u was. Dlaczego? No dobrze, ma pan jakiś kwit? Tak. Proszę bardzo, mam faktury na moje nazwisko. To dowód przekrętu. Jesteście paserami. To jest tylko faktura. Jaka jest pewność, że akurat pańska córka u nas zastawiała komputer? No jaka? Ona tego nie zastawiła, to jakiś jej kolega. Wszystko mi powiedziała, jak był. To wy możecie brać zastaw od nieletnich? Widzę, że ktoś powinien się tym zainteresować. Ale proszę nie straszyć, dobrze? Ja nie starszy. To jak będzie? To był pierwszy słaby numer, który wykręcił Krystek. Wpakował nas na minę. No tak będzie, że nie mamy pańskiego komputera. Jak to nie mamy? Nie mamy. Proszę pana, my mamy na wszystko umowy. Nie ma pan umowy, nie było transakcji. Dobra sobie, przecież wy macie moją własność. Proszę przyjść z dowodami, okej? Proszę pana, zobaczy pan, z policją wrócę. Wszyscy będziecie mieć przerąbane. Złodzieje! A zresztą wszyscy jesteście złodziejami! A ty, co się stało? Małe nieporozumienie. Zapraszam pana do mnie do biura. Co wy tu wyprawiacie? Jest afera. Wyzwaniali do mnie z Lombardu. Kurde, to sprawka mojego starego. Powiedziałaś mu? Co ty, głupi jesteś? Sam zauważył, że nie ma kompa. Nie no, głupi to ja nie jestem, ale mogłaś coś wymyśleć. Ale co niby miałam powiedzieć? Nie wiem. Na przykład, że pożyczyłaś go koleżance albo coś. Z nim by to nie przeszło. Jego laptop się popsuł, on musi na czymś pracować. Mogłaś na przykład też powiedzieć, że twój też poszedł do naprawy. Ale czy ty nie rozumiesz, że to by nie przeszło? Myślał, że go sprzedałam. Musiałam powiedzieć, że jest zastawiony. Super. Dziękuję ci bardzo. Jakże miło z twojej strony. Ale to ja mam przypał, a nie ty. Ty, już nie przesadzaj, Krystek, nie przesadzaj. Dobra, nieważne. Namotaj siano. Nie mam tyle siana.
To masz problem. Nie masz ściana, nie ma laptopa. Tymczasem w biurze Lombardu notariusz sprawdzał odpisy z księgi wieczystej, które przyniósł Jarek, chcący zastawić mieszkanie. Szybko to pan to załatwił. Zapłaciłem za ekspresowe odpisy. Jaruś obiecał mi pielgrzymkę do Ojca Świętego. Mój kochany wnusiek. Dla ciebie wszystko, babciu. A rzeczywiście, wnuk panią kocha. Ale ryzyko tej pożyczki jest spore. A Jaruś mówił, że wszystko będzie w porządku, bo będzie, prawda? Proszę wprowadzić panią w procedurę. Pozwól na chwilę. Posłuchałem trochę pani Adeli i znowu nabrałem wątpliwości. Nie chciałem, żeby wnuk ją oszukał. Musiałem się z nim rozmówić. Powiedz, co ty wyprawiasz? Co też pan mówi? To co widzę. A nie możesz wziąć kredytu na siebie? Tyle by mi nie dali. I niczym nie ryzykujesz. Najwyżej babcia zostanie bez dachu nad głową. I co wtedy? Nie ma takiej opcji. A skąd ta pewność? Po prostu proszę mi zaufać. Ty sobie chyba kpisz. Ja mam tobie zaufać. Jak ty rodziny rolujesz? Nie roluję. Tak jest. Mieszkanie chcesz zastawić babki, a to jest hachment pierwszej wody. Oszustom nie daje pożyczek. Ale przecież się umawialiśmy. Ja? Ja się z tobą na nic nie umawiałem. A notariuszowi powiem, żeby sobie poszedł do domu. Chwila. Coś panu pokażę. Poznaje ich pan? A ten to jest ten Rybicki od tych spółek giełdowych? Dokładnie. A ten to Walichnowicz. Też z pierwszej setki najbogatszych. Aha. I co? Niby oni by ci dali informacje te biznesowe, tak? Dokładnie. Akurat. Oni by ci powiedzieli. Nie musieli. Sam podsłuchałem. A jak to był blef? Nie był. Byli sami, podawali konkrety. Zresztą sprawdziłem i się zgadza. No to mnie akurat nie przekonuje. I tak zastawię to mieszkanie. U was albo gdzie indziej. Chce pan zarobić czy nie? Dobra, ale dam ci tylko 50 koła. I to jest moje ostatnie słowo. Krystian przyszedł do Lombardu, by odkręcić sprawę zastawionego laptopa. No jesteś wreszcie. Wiesz, jak ja zagoniony jestem. Właśnie buja, jest problem z twoim laptopem. Serio? Nie wiedziałem, że tak wyjdzie, ale mam siano. I co, myślisz, że to załatwi sprawę? Wpieprzyłeś nas na minę. Tak się po prostu nie robi, tak? Przez ciebie mamy kłopoty. Odkręcę to, mówię wam, odkręcę to jak Boga Kręcę kocham. to. Ile razy to już słyszałem? O! Trzymaj go! Stój! 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 No i po co on uciekł? Można było załatwić sprawę od ręki i byłoby po problemie. Oj, nagrabił sobie u mnie ten Krystek. Krystek zawsze coś kombinował. Ale tym razem jednak mu się nie powiodło. Jarek i jego babcia wrócili do mieszkania z pieniędzmi, które otrzymali w Lombardzie. Oj. Udało się. Pojedziemy na pielgrzymkę do Ojca Świętego. Gdzie tylko będziesz chciała, babciu. Tylko zrobię ten interes. No dlaczego ty jesteś taki smutny? Zrobiłbym lepszy interes, gdyby nie chciwość tego lombardziarza. A, dobry człowiek. Nie dam na niego powiedzieć ani jednego złego słowa. Oj, babciu, jaka ty jesteś naiwna. Kochana, ale na interesach to ty się nie znasz. Ale się znam na ludziach. Temu facetowi chodziło tylko o pieniądze. No dobrze, babciu, idę. Zobaczysz. Pojedziemy nie tylko do Watykanu, ale gdzie tylko będziesz chciała. Ale ja nigdzie więcej nie chcę. Tylko do Ojca Świętego. Oj, babciu. Po babciu. Pa, kochanie. Krystian nie mógł się dodzwonić do Roxany, dlatego czekał na nią w okolicy jej domu. Ej, stój. Czemu nie odbierasz telefonu? Stary mi zabrał.
Musisz mu wszystko wytłumaczyć. No ale on nie chce ze mną gadać. A mnie po całym mieście ganiają psy. No ale co ja mogę? Powiedziałam mu, jak było. Nie wiem, on mnie oskarży o kradzież. Chodźmy do niego, wytłumaczmy wszystko najlepiej przy policji. Zwariowałeś? Mówię serio, chodź. Tuż przed zamknięciem lombardu Adrian poruszył temat spółki, o której wspomniał klient, który chciał zastawić mieszkanie babci. A po co ty mi to mówisz? No wiesz przecież, no. Adek, na giełdę ci nie dam. Ale tato, przecież sam kiedyś grałeś, tak? No tak, ale w porę sobie odpuściłem. A moi koledzy weszli w to na całego i teraz ja mieszkam w willi, a oni w komunałce. Ale posłuchaj, to jest tylko jeden złoty strzał. Strzelam i zapominam o giełdzie. No to strzelaj, tylko ze swoich. Adek się strasznie napalił. Myślał tylko o szybkim zarobku. Nie dostrzegał słabych punktów tej inwestycji. Wszystko się opierało na opowieści jakiegoś gościa. Ojciec czasem bywa nieżyciowy. Według niego tylko długą i ciężką pracą można się wzbogacić. A przecież nieraz sam korzystał z okazji. Kolejnego dnia tuż po otwarciu lombardu pojawiła się właścicielka zastawionego przez Krystka laptopa. Dziewczyna przyszła z ojcem. Adrian spodziewał się kłopotów. No. No i gdzie on jest? Zawsze się spóźnia. Spóźnia. On się zawsze spóźnia, tak? Ty gnoju. Tato! Ty załóż Tato, tę szafę. obiecałeś! Dobra. Kończmy to przedstawienie. Dzieci nade. Wczoraj rozmawialiśmy i wszystko jest już okej. No, bardzo miło mi to słyszeć. Nie jest okej. Zachowaliście się jak gówniarze. Dobra, co z tym sprzętem? Odbieramy, czy zostawiamy, czy co? Oczywiście odbieramy. Tadek, po starej znajomości może, co? Bez prowizji. No dobra, ale pod jednym warunkiem. Musicie podpisać oświadczenie, że ten towar nie był kradziony. Nie wierzy pan mi na słowo? No nie, muszę mieć jakiś podkład, bo to jednak pan wezwał policję, tak? Dobrze, niech pan da jakąś kartkę. A ty, trzymaj się z dala od mojej córki. Jeszcze raz cię z nią zobaczę, to ci nogi z dupy powyrywa. No i do nas też już nie masz wjazdu. No ale czemu? Odkręciłem wszystko. No i twoje szczęście. Krystek rozwiązał aferę, ale stracił źródło. Musiał poszukać sobie nowego lombardu. To go szczególnie zabolało, ale sam był sobie winien. Dobrze tylko, że policja nie drążyła tematu, bo przecież Krystek jest nieletni. Adek tego dnia nie mógł skupić się na pracy. Śledził informacje giełdowe i na tym zastał go Kazimierz. Adek, a co to ma znaczyć? Patrzę sobie tylko. No, mam nadzieję, że nie kupiłeś tych akcji. No nie kupiłem, ale to był błąd. Ale skoczyło, nie? No widzisz, wszystko się sprawdziło. Poszła informacja o nowej technologii i zobacz, co się dzieje. Ojciec nie przyznał mi wtedy racji, ale widziałem po nim, co myśli. Żałował, że mnie wtedy nie posłuchał, ale co z tego? Mogliśmy zarobić fajną kasę, a takie okazje zdarzają się tylko raz w życiu. No tak, ale to było za duże ryzyko. Ale w ciągu godziny akcje wzrosły o 50%. Zobacz, jak to idzie. No nie bardzo dobrze. To ten chłopak spłaci zastaw, a ta kobieta nie straci mieszkania. No tak, zobacz, oni zarobią, ale to był nasz biznes i tylko głupi by z tego nie skorzystał. Synu, beze mnie to ty byś chodził w samych majtkach. Dobra, no, zarobiliśmy ile zarobiliśmy, ale widzę, że ty wolisz ciułać, więc ja idę trochę pociułać. Cześć. Tym razem Adek mógł mieć rację. Ale ostrożności nigdy nie za wiele. Tysze jedziesz, dalsze budujesz, jak mawiają Rosjanie. Adrian nie mógł się skupić na pracy. Przeżywał utraconą szansę na dobry zarobek. No, taki trochę vintage. No, ale gra. Czy gra, to się okaże. O,
zagłosowali przeciw zmianom w ustawie. Zmieniamy temat z polityki na gospodarkę i z parlamentu przenosimy się na giełdę papierów wartościowych, gdzie dziś rano wybuchła afera. Komisja Nadzoru Finansowego z akcjami spółki technologicznej w związku z podejrzanymi transakcjami. Zachodzi obawa, że gwałtowny wzrost cen akcji o niemal 100% miał być spowodowany nielegalnym działaniem i za którym stała wąska grupa wtajemniczonych osób. Są w tej sprawie pierwsze aresztowania. Ale jaja, nie wierzę. No to ile pan da? 50 zł? No i o taką kwotę właśnie mi chodziło. Doskonale. To były akcje, które nabył ten chłopak. Od razu do niego zadzwoniłem, ale nie odebrał. Ale bym się wkopał. Co mu robicie? On nic nie zrobił. Proszę się uspokoić. Proszę pozwolić nam wykonywać nasze czynności. Proszę O, panie Mareczku, niech pan coś zrobi. A pan kim jest? Znajomym. I akurat teraz postanowił pan się zjawić. A co w tym dziwnego? Pan też kupił akcje Technologic Industries? Nie. Nie gram na giełdzie. Proszę okazać dowód osobisty. Proszę. Weź go. No ale zaraz. Tu jest napisane, że pan ma na imię Adrian, a nie Marek. O co tutaj chodzi? No, pani Adela ma lekkie problemy z pamięcią. Tyle. Dobrze, to nic tu nie ma. Do widzenia. Zabrali Jareczka. Zabrali. Po tym, jak policja zabrała Jarka, jego babcia wpadła w totalną histerię. Nie potrafiłem jej uspokoić. Bałem się, że coś może się stać, dlatego zadzwoniłem do ojca, żeby mi jakoś pomógł. Dałeś coś na uspokojenie? Szukam, cały czas szukam. Jak się pani czuje, pani Adelo? Ja nic z tego nie rozumiem, co złego zrobił Jaruś. Jakąś łyżkę daję. Pani Adelo, wypije pani te kropelki, na pewno się pani lepiej poczuje, dobrze? Dobrze. No, proszę. Dobrze, że ojciec przyjechał i uspokoił trochę panią Adelę. Ja nie miałem do tego głowy. Sam ledwo uciekłem spod topora, bo gdyby nie ojciec, to mnie też by zatrzymali. No, trochę lepiej się pani czuje? Tak. Mi lepiej, ale ten mój biedny wnusio... Co on takiego zrobił? Pan coś wie? To pewnie jakieś nieporozumienie. Będzie dobrze. Pomóżcie mi, panowie. Wyciągnijcie go z tego więzienia. No, a kogo mamy zawiadomić? A co z rodzicami Jarka? Jego ojciec jest za granicą, a zostawił go całkiem samego, bez opieki. No i tak się to wszystko kończy. No to może pani zadzwoni do syna. No ale co on może? No co on może? A mój biedny wnusio siedzi z jakimś kryminalistą. Oj, bez obaw, pani Adelo, bez obaw. Na pewno coś wymyślimy. Widzisz? Tak się kończą szybkie interesy. Na szczęście Adek raz mnie posłuchał i nie wpakował się w kłopoty. To były jedyne dobre wieści. Martwiłem się o tę kobietę i nie miałem pomysłu, jak jej pomóc. A co my możemy? Gówniarz wpakował się w szambo, a ucierpi jego babcia. Ale trochę mu jednak w tym pomogliśmy. I jak nie my, to kto inny by pomógł. Ale to nie nasza wina. Może ja skontaktuję się z tym gościem z Anglii. Pracuje za granicą, no to chyba ma kasę. Jakby miał, to ten chłopak by nie zastawiał tej chałupy. Kurczę, szkoda, no myślałem, że to dobry interes. Myślałem. Wiesz co, Adek? Niech szlak trafi te twoje całe interesy. No proszę bardzo, cóż za spotkanie. Pięknie wyglądasz. Dzięki. Co u ciebie? Dobrze, chyba widać, nie? No widać. Może zaproponowałbym ci jakąś kolacyjkę dzisiaj. Dziękuję, jestem już umówiona. Czekam na kogoś. Cześć, kochanie. Przepraszam za spóźnienie. Dziękuję. Alina spadła jak grom z jasnego nieba. Wyglądała zajebiście. Od razu pożałowałem, że ją straciłem.
Adrian żałował rozstania z Aliną i na kilka dni zaniedbał swoją tymczasową dziewczynę Kingę. Dziewczyna, wkurzona, przyszła w końcu do Lombardu. Unikasz mnie? Nie, no po prostu mam full roboty. Cały czas? Będę miał chwilę, to spędzę ją z tobą, na pewno. A dzisiaj? A dzisiaj nie mogę. Adek, wpadnij chociaż na chwilę, pomożesz mi z tą szafką, ja sama nie potrafię jej złożyć. Szafka nie zając, nie ucieknie, spokojnie. Co wy sobie myślicie, złodzieje? Co jest, Gosiu, spokojnie. Jestem ojcem Jarka Masłowskiego. Kojarzycie? No tak, to się dobrze składa. Pani Adela już do pana dzwoniła, tak? Wszystko pan wie? A żeby pan wiedział, jeszcze nigdy nie słyszałem, żeby moja matka tak płakała. Przyleciałem pierwszym samolotem i nie odpuszczę tej sprawy. No bo wie pan, no bo sytuacja jest nieciekawa. To mało powiedziane. Syna aresztowali, a mieszkanie ktoś próbuje przejąć. Nie, mieszkanie zostało zastawione i wszystko jest legalnie. Co wy serca nie macie? Robić takie rzeczy starszej kobiecie? Pretensje to może pan mieć tylko i wyłącznie do syna. A mam do was. Pewnie wyrobiliście go w tą całą aferę. Jarek by sam tego nie wymyślił. Dobrze, no zaraz wszystko panu wyjaśnimy, okej? Pani Adela trochę źle przedstawiła sytuację, dlatego nic dziwnego, że gość tak bojowo wparował. Adrian zadzwonił po Kazimierza i powiedział mu o awanturze. Kazimierz szybko zjawił się w Lombardzie, by załagodzić sytuację. To pan chce okraść moją matkę, tak? Spokojnie. To pana syn wziął pożyczkę pod mieszkanie. Nie miał prawa, bo nie było jego. Ale pani Adela, zdaje się, pana matka też na to przystała. Zbałamuciliście moją matkę. Ja pójdę z tym do sądu. Proszę pana, niech pan nie straszy sądem, bo pan nie wygra. No a tym bardziej, że to Jarek namówił nas na ten biznes. Także on tylko oszukał pańską matkę. Poza tym, wie pan co, myśmy go chcieli odwieźć od tego pomysłu. Bo już wam zaraz uwierzę. Tylko kasa się dla was liczy. Ja znam takich jak wy, złodzieje. Proszę pana, ja sobie wypraszam, bo nie będziemy więcej rozmawiali. Daliście mu tylko 50 000. Tak. Toż to rozmów biały dzień. Tak, żeby łatwiej mógł spłacić pożyczkę. A poza tym, jak nie my, to dałby kto inny. No i w czym jest problem? Spłaca pan pożyczkę i potem macie. Nie mam z czego oddać. Tak, słucham. Dzwoniła pani Adela. Jarek wrócił do domu. Wypuścili go. Jego ojciec momentalnie wybiegł z Lombardu, żeby rozmówić się z synem. Jarek wyjawił ojcu całą prawdę o zastawieniu mieszkania. Ojciec był na niego wściekły. To była dobra okazja. Pech chciał, że nie wyszło. Miałeś tylko się uczyć i zaopiekować się babcią. A ty lepszy jesteś? Co? Wyjechałeś, nas zostawiłeś. Wszystko było na mojej głowie. Zapomniałeś o nas. Tak ci źle było? To się zamień. Zapieprzaj ciężko na budowie od rana do wieczora. Przecież wysyłałem ci pieniądze. Mało ci było? Synku, popełnił błąd, no ale daj mu spokój. Mamo, on musi to zrozumieć. Powinien się uczyć, a nie kombinować. Udało ci się odłożyć jakieś pieniądze? Zastaw to tylko 50 000. Nie mam nawet połowy tej kwoty. Dzięki tobie tracimy majątek rodzinny, a babcia pójdzie na bruk. Zadowolony? No to co my mamy teraz zrobić? Trzeba się jakoś dogadać z Lombardem. To jedyne wyjście. Adam i Jarek przyjechali się dogadać z Kazimierzem. Chcieli odzyskać mieszkanie Adeli. Panowie, chciałem przeprosić. Poniosło mnie. Jarek wszystko mi powiedział. Ostrzegałem cię, chłopcze. Szkoda, że mnie nie posłuchałeś. Jarka wypuścili z aresztu, zeznał, że tylko podsłuchał tę rozmowę i nie wiedział, że to nielegalne. Ale nie będzie zwrotu z mojej inwestycji, a pieniądze przypadły. No, przykro mi bardzo. No ale niestety zastaw trzeba spłacić. Wie pan, mamy związane ręce. Ja nie dostanę kredytu, bo pracuję w Anglii półlegalnie, a Jarek zarabia grosze. To co panowie proponują? Moja mama już jest stara. Potrzebuje tego mieszkania. Niech pan nam pomoże, proszę. Postanowiłem odkupić to mieszkanie. Nieruchomość to zawsze dobra inwestycja. Zabiorę mamę do Anglii, bo straciliśmy mieszkanie. Nie ma wyjścia. Starych drzew się nie przesadzam. To może jakiś dobry dom opieki. Akurat będą pieniądze ze sprzedaży mieszkania. Mógłbym odwiedzać babcię. Co mama na to? Ja chcę do Rzymu. Ja chcę na pielgrzymkę. Potem już jest wszystko jedno.
Mamo, nie mów tak. A co będzie ze mną? Ty się ciesz, że cię w ogóle wypuścili z tego aresztu. Zaczynasz wszystko od zera. Świetnie. Jak dopinaliśmy ten interes z mieszkaniem, to się dowiedziałem, że panią Adelę jej syn umieścił w dobrym domu seniora, a młodemu odpalił małą sumkę na punkt gastronomiczny. A potem parę razy u niego byłem. Dostał niezłą szkołę życia i oduczył się chodzić na skróty. Sprawy z mieszkaniem wydawały się załatwione, za to Adrianowi wciąż nie dawała spokoju Kinga. I co, już po awanturze? No jak widać. A to nawet dobrze. Tutaj niedaleko zdążyłam sobie kupić fajną bluzeczkę. Może chciałbyś zobaczyć wieczorem? No chętnie, ale dzisiaj nie mam czasu, także sorry. To już kolejny raz! Co takiego robisz wieczorami pilnego, co? Zresztą obiecałeś, że pomożesz mi z tą szafką. Ja innym razem, okej? Dlaczego jesteś takim dupkiem? Przecież tak rzadko cię o coś proszę. Ej, tylko bez wyzwisk, proszę, bo nie jesteś pępkiem świata. A może ty byś mi pomógł, co? Szukam pomocy prawdziwego mężczyzny, nie takiego miglanta jak Adek. Ja? No co, nigdy szafki nie składałeś? Składałem. No to świetnie. A potem może zrobię jakąś fajną kolacyjkę. No wreszcie młody się na coś przydał. Nie wiedziałem już, jak spławić kinię. Tym bardziej, że miałem już plany na wieczór. Ta dziewczyna w ogóle nie była w moim typie. No ale jakoś głupio mi było odmówić. Poza tym tak długo prosiła tego gbura, żeby jej pomógł, a on ją ulewał. No i w końcu ja się zgodziłem. Ale masz bardzo ładną twarz. Przypominasz mi tego aktora, Josha Harnetta. Nie kojarzę. Ale pewnie dziewczyna jest o ciebie zazdrosna. Nie posiadam. Niemożliwe. Ty masz dopakowane ręce. Dużo ćwiczysz pewnie, nie? Nie, raczej nie. Jesteś zdecydowanie za skromny, nie to co Adek. Hej. Cześć, Marta. Cześć. Kinga. Dla przyjaciółkinia. Hej. Słuchaj, szukam ojca. Tutaj go nie ma. To może coś źle zrozumiałam. Pewnie pojechał już do domu. No to chodź, ja cię podrzucę. Pewnie Lolek by chciał, ale troszeczkę się spóźniłaś, no. No dobra, to pojadę z tobą, jak i tak tam jedziesz. Chodź. Na razie. No po prostu byłem wściekły, że Marta widziała mnie z taką panną. Bałem się, że przyrówna mnie do swojego brata i pomyśli, że jestem dokładnie taki sam jak on. Już ja znam te gierki. Kinia chciała wzbudzić zazdrość, ale nie wyszło. Miałem też ubaw z młodego, bo sporo się jeszcze musi o kobietach nauczyć. Adrian postanowił porozmawiać z Aliną. Wiedział, że dziewczyna regularnie biega po osiedlu. O, widzę, że po kontuzji ani śladu. Co ty tu robisz? Wiesz co, dzwoniłem do ciebie, ale jakoś nie raczyłaś ode mnie. Bo nie chciałam. Tak? A czemu w kulki lecisz? Fajnie to tak skakać z kwiatka na kwiatek. I kto to mówi? Nie chcę być wykorzystywana do twoich interesów. Posłuchaj, poprosiłem cię tylko o napuszczenie kontroli na konkurencję. Trzeba było się nie zgodzić, a ty to potraktowałaś jako pretekst, żeby ze mną zerwać, bo co, bo chłopaka masz, nie? Śmieszny jesteś. Nie zamierzam ci się tłumaczyć. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie. A w następnym odcinku klient chce zastawić marihuanę. Niech pani powącha, jak pachnie natura. Zabieraj mi to! Mózg panu okopciło, czy co? No bez przesady, jakie okopciło? Przecież to jest czysty towar. Chłopak próbuje zdobyć pieniądze na lekarstwa dla mamy. Mama jest chora na kręgosłup. Nie mamy na leki. Na rehabilitację też nie. Proszę, pomóżcie mi.